Dobry dzień, dobrodošli na kanał Međuslovianski język. To jest Međuslovianski raport. Krótkie informacje z međuslovianskiego świata, međuslovianskiego projekta, tako da byste nie myśleli, że my jesmo tut wsi umreli. Dobrodošli. I tak, prva wieść to jest međuslovianski Discord serwer. Jest nowy međuslovianski Discord serwer, oficjalny serwer Discorda međuslovianskiego języka. Tam jest 1600 ludzi, даже wyższe. I tam ja jestem własnik i tworitelj serwera. Na tym serwerze możecie говорити na głosowym kanale z ludźmi z całej Europy. Możecie praktykować swój međuslovianski język, możecie pisać na međuslovianskim języku, możecie posyłać rozliczne zajmliwe informacje. Jest mnogo kanałów, możecie posyłać memy, muzykę, co chcecie. I tak serwer jest jeszcze młody, no jak widzicie, już jest dość wielki. Przychodzite, uczestniczcie, tam jest wielka međuslovianska języczna aktywna grupa. Potem wtóra wieść silno związana z međuslovianskim serwerem. Jest nowa inicjatywa, to znaczy Međuslovianska sobota. Także przyszła już Međuslovianska nedelja. To jest немного wyższy, młody projekt. No na Međuslovianskiej sobocie już było 9 takowych sobot. Wy możecie przychodzić, говорити z drugimi ludźmi. To jest cykliczna schodka. Всяка sobota przychodzicie, говорите na međuslovianskim języku. Ako ty chcesz praktykować swój međuslovianski język, nie znajesz z kim говорить, nie znajesz drugich говорителів języka, chcesz znać niektóre informacje, chcesz pytać, znać jeszcze wyższe, ty przychodzi na međuslovianską sobotę, tam będziesz imać pomoc говорителів, jest besieda, przyzywamo, zajmliwa inicjatywa, aby uczyć się međuslovianskiego języka. I tak, trzecia wieść to jest rozwój međuslovianskiego słownika. Możecie poglądać na wideo, które także mówi o problemach w međuslovianskim słowniku. Na serwerze jest dobrowolna robota ludzi i my jesmo poczęli rozwiązać, aby rozwiązać te problemy z međuslovianskim słownikiem. Jest robota, dobrowolna robota programistów. Robota jest tam Melac, robota jest tam Jarosław, Profi Geman i drugi ludzi z međuslovianskiego serwera. Jest tworzony algorytm, aby począć niekako pomalo oznaczać rozumliwość tych słów i tych rzeczy. Jest prosto algorytm, który magicznym, mnogo komplikowanym sposobem będzie transformować fonetykę međuslovianskiego słowa do drugich słowiańskich języków, aby poglądać, jak mnogo to jest fonetyczno oddaleno od przyrodnego słowiańskiego słowa i chwała tomu uwidzieć i oznaczyć, jak wysoko to może być rozumliwo ili nerozumliwo. I chwała tomu, plan jest takowy, prosto będzie można uwidzieć, jak słowo jest najwyższe rozumliwo, potem kako jest mniej rozumliwo,
To jest jedyno pierwszy krok. Potem my chcemy te etapy rozwijać jeszcze dalej, aby to oznaczanie rozumliwości było jeszcze wyższe dobro. Ta robota jest już poczęta. My jesteśmy zdzielali przybliżno 5–10%. Jest veľmi dobro. Idemo dalej z tym. Także jako ty jesteś programist i możesz niekako pomagać, piszij k mnie ili przychodzi na Międzysłowiański Discord serwer i pytaj, tam jest robota na Discord serwerie, na GitHubie. Wszelka pomocna ręka jest veľmi pomocna. I tak, czwarta wieść. Tabela profi Gemana. To także jest związane z rozumliwością rzeczy w słowniku. To jest jeszcze dalszy, wyższy, komplikowany etap. To jest tako gotowienie fundamenta pod to. Kako ty możesz znać, kako słowo jest wyższe rozumliwo na słowiańskich ziemiach? Może być i komnata, izba, pokój, staja, soba, niečo tako. No za to jest ta tabela. Ludzie tam mówią jeden z drugim i piszą potem rezultaty dyskusji, piszą, jakie słowa są najwyższe rozumliwe na słowiańskich ziemiach. I potem te rezultaty będą niekako przysjedinione do międzysłowiańskiego słownika, tak aby byli jasne oznaczenia rozumliwości słów. I ako ty chcesz, ty także możesz pomagać za to, co jest potrzebne mnienie rodnych говорителів przyrodnych słowiańskich języków. Są potrzebni Słowaki, są potrzebni Czechy, Serbi, Makedonci. Ktokolwiek przychodzicie, możecie także pomagać. Nie trzeba je, abyście wy byli języczni eksperci. Potem piąta wieść to jest międzysłowiańska języczna wersja web stronicy internetowej stronicy startupa Tesseract. Tesseract to jest prosto niekakowy startup, który jest związany z kryptowalutami. I oni napisali k mnie, aby zdzielać międzysłowiańską języczną wersję przewod ich websajta, tak aby klienci mogli przychodzić i czytać także międzysłowiański język. To był zajmliwy języczny eksperyment. Międzysłowiański język był aplikowany do nowego języcznego sektora. Tam była druga terminologia. Możecie poglądać na link w opisaniu wideo i poczytać i napisać w komentarzach, jeśli wam to przewód rozumliwy ili nerozumliwy, co było można napisać lepiej. No, popróbujcie. I tak, szósta i już последnia wieść. To są międzysłowiańskie turystyczne konwersacje. Co to jest? No, na przykład, ty wezesz się do drugiego inozemskiego kraju, do drugiej inozemskiej krainy i ty nie znajesz ich język. Co możesz działać? Ili Google Translate, ili prosto możesz kupić małą książkę z rечeniami na tym języku. I czytasz te rечenia i z książki i chwała tomu ty możesz dorozumiewać się z tymi ludźmi. Na przykład kupić chleb. I my chcemy stworzyć niečto tako, aby to było
100% rozumliwo człowieku, któremu той tekst, međuslovianski tekst jest czytany, tak aby даже neslowiani mogli dorozumiewać się na słowiańskich ziemiach. To jest wielka próba međuslovianskomu języku. Możecie także w tym pomagać. Także są veľmi pomocne i potrzebne mnienia rodzimych говорителів słowiańskich języków. To jest wielka robota. My planujemy przełożyć z niemieckiego i angielskiego na međuslovianskie 2000 rečeń i tako chwała tomu ty będziesz mogła czytać te rečenia i z książki, i w restoranie, i w aeroporcie, i w niekakowych drugich turystycznych, komplikowanych sytuacjach. Jednocześnie to będzie także mnogo dobra stwór k uczeniu się. Tam będzie także krótko opisanie međuslovianskiej gramatyki i krótko opisanie, jak jest możliwe adaptować i fonetyczno przysposobić swój međuslovianski język k drugim słowiańskim językom. Tako, że ty jesteś w Chorwatii i jesteś wyższe rozumliwy Chorwatom, jesteś w polskiej krainie, ty jesteś wyższe rozumliwy Poliakom. I tak, drogi ludzie, to już jest koniec tego dnešního raporta z świata međuslovianskiego projektu. Ja w tym wideo jestem próbował mówić немного mniej pomalo, tak aby to było wyższe atrakcyjne i wyższe przysposobione k YouTube'owej konwencji. Możecie mi řekti, kako jest wasze poczucie, było li to dobro ili lepiej jest mówić wyższe pomalo. No i tak, dobry dzień wam, međuslovianski pozdrav i nechaj međuslovianska sila bude z wami.